Na sprzęt skoczka narciarskiego składa się ogromna ilość różnych elementów. Od tych podstawowych jak narty, buty, kombinezon, kask czy gogle, aż po te, na które przeciętny kibic nie zwraca większej uwagi, czyli wiązania, rękawice czy specjalna sportowa bielizna. Wszystkie te elementy garderoby skoczka narciarskiego składają się dzisiaj na jego sprzęt, który ma na sobie podczas oddawania skoku. Trudno sobie wyobrazić, aby zawodnicy skakali w zwykłych kurtkach zamiast kombinezonów, czy w czapkach zamiast w kaskach. Jednak w dawnych latach było to zupełnie oczywiste. Nie kładziono nacisku na bezpieczeństwo, a skoczkowie mieli pełen wybór odnośnie tego, co na siebie włożą podczas konkursu. Dzisiaj przyjrzymy się temu, jak na przestrzeni lat zmieniał się sprzęt skoczków narciarskich i jak dzięki temu zwiększało się ich bezpieczeństwo. Skoki narciarskie jako pełnoprawna dyscyplina sportowa zaczęły się rozwijać pod koniec XIX wieku, kiedy to zaczęto organizować pierwsze oficjalne, lokalne konkursy i ustanawiać rekordy skoczni. W tym czasie nie było absolutnie żadnych regulacji dotyczących tego, co ma mieć na sobie zawodnik. Każdy skakał ubrany tak jak chciał, natomiast narty, buty i wiązania również były dowolne i każdy mógł mieć zupełnie inne. Nie rozgraniczano nart do jazdy rekreacyjnej, do biegania czy do skakania. Każdy skakał w takich nartach, jakie akurat miał. Na początku XX wieku zaczęto wprowadzać plastrony z numerem startowym skoczka. Dzięki temu można było go łatwo zidentyfikować. Ułatwiało to również rozpoznanie zawodników kibicom zgromadzonym pod skocznią. Plastrony nie były jednak obowiązkowe podczas każdych zawodów. Nie było żadnych zasad mówiących o tym, że zawodnik powinien go posiadać. Organizator konkursu mógł jednak zadbać o to, aby każdy skoczek był w niego wyposażony. W kolejnych latach plastrony stawały się coraz popularniejsze, aż w końcu zaczęto używać ich podczas wszystkich zawodów wysokiej rangi. W tym czasie do skoków narciarskich przeniknęła już tak zwana technika telemarkowa, zapoczątkowana przez Sondrę Norheima. Technika ta dotyczyła początkowo jedynie jazdy na nartach i polegała na uginaniu jednego z kolan, aby skręcić w pożądanym kierunku. W skokach narciarskich technika ta zaczęła funkcjonować jako sposób lądowania, który nie tylko ładnie się prezentował, ale był również bezpieczny i nietrudny do wykonania. Wiązania do nart służących do jazdy techniką telemarkową były charakterystyczne, ponieważ pięta nie była w nich zespolona z samą nartą. Zrewolucjonizowało to skoki narciarskie, do których szybko przeniknęły omawiane wiązania. Okazało się, że umożliwiają one mocniejsze wyłożenie się na narty, a co za tym idzie, przyjęcie bardziej aerodynamicznej pozycji. Skoczkowie zaczęli masowo używać tego typu wiązań, a sprzęt poszczególnych zawodników zaczął się powoli ujednolicać. W latach 20. i 30. XX wieku zmieniała się przede wszystkim technika skoków. Przebudowywano skocznie i bito na nich nowe rekordy. Rozwój sprzętu w tych latach nieco wyhamował. Dopiero na przełomie lat 40. i 50. skoczkowie zaczęli regularnie nosić nowoczesne jak na tamte czasy czapki, co nie zwiększało może bezpieczeństwa, ale zapewniało im ciepło. Kurtki i spodnie używane przez zawodników były coraz lżejsze i cieńsze. Starano się znaleźć rezerwy w każdym elemencie wyposażenia, aby sprzęt nie był dla zawodnika zbyt dużym obciążeniem. W latach 60. zaczęto wytwarzać narty jeszcze bardziej dopasowane do potrzeb skoków narciarskich. Były one nieco dłuższe i przede wszystkim lepiej wyprofilowane. Pod koniec lat 60. został wprowadzony nowy element sprzętu skoczka narciarskiego, który znacząco zwiększył ich komfort. Dokładnie w roku 1967 pojawiły się pierwsze egzemplarze gogli wśród zawodników. Chroniły one oczy przed pędem powietrza. W pewnym momencie stał się to niezbędny element wyposażenia. Pod koniec lat 60. skocznie narciarskie były już na tyle duże, a co za tym idzie prędkości na nich osiągane były ogromne, że bez gogli skoczkowie musieliby po prostu zamykać oczy w powietrzu, co byłoby skrajnie niebezpieczne. W międzyczasie technika skoków była oczywiście wciąż doskonalona. Druga połowa lat 70. przyniosła prawdziwą rewolucję w sprzęcie do skoków. Skoczkowie zaczęli używać pierwszych profesjonalnych kombinezonów oraz nareszcie zaczęli nosić kaski. Jeżeli chodzi o kombinezony, to oczywiście znacząco różniły się one od tych, które są używane dzisiaj. Nie było wtedy praktycznie żadnych regulacji dotyczących ich wymiarów. Jedynym wymogiem było to, aby każdy skoczek miał po prostu kombinezon, ponieważ w zwykłych spodniach i kurtkach nie dopuszczano już skoczków do startu w zawodach. W latach 70. zaczęła się również masowa produkcja sprzętu do skoków narciarskich.
Powstało wiele firm, które produkowały narty, buty, wiązania, kombinezony czy kaski przeznaczone specjalnie dla skoczków. Na sprzęcie zaczęły się więc pojawiać nazwy poszczególnych firm, które konkurowały ze sobą o jak największą ilość klientów. Lata 80. to przede wszystkim bezustanne doskonalenie kombinezonów i innych elementów wyposażenia zawodnika. Zaczęły powstawać pierwsze regulacje i przepisy dotyczące wymiarów kombinezonów czy nart. Na początku lat 90. miała miejsce jedna z największych rewolucji w historii skoków, jeżeli chodzi o ich technikę. Styl klasyczny został wyparty przez tak zwany styl V. Zawodnicy i inne osoby związane ze skokami zaczęły dostrzegać luki w przepisach, dzięki którym można było uczynić skoki jeszcze bardziej efektywnymi. Pod koniec lat 90. austriaccy skoczkowie zostali wyposażeni w słynne kombinezony, które nazywano w tamtym czasie latawcami. Chodziło o to, że miały one bardzo nisko opuszczony krok, dzięki czemu zyskiwały znacznie większą powierzchnię nośną. Po kilku latach używania kontrowersyjnych kombinezonów, Międzynarodowa Federacja Narciarska zaczęła wprowadzać coraz więcej przepisów i kontroli, które miały na celu ograniczyć tego typu nadużycia. W XXI wieku sam sprzęt do skoków nie ulegał znaczącym zmianom, jednak przede wszystkim kombinezony niemal z roku na rok stawały się coraz ciaśniejsze, aby zniwelować możliwości do zwiększania powierzchni nośnej. Przełomowym momentem stał się sezon 2012-13, kiedy to tolerancja luzu w kombinezonie spadła do zera. Od tej pory kombinezony muszą przylegać idealnie do ciała zawodnika. Mimo że od tamtej pory wprowadzono jeszcze kilka drobnych poprawek, np. jeżeli chodzi o bieliznę zawodników, to nie były one zbyt znaczące i tak naprawdę ostatnią dosyć ważną zmianą w sprzęcie skoczków było właśnie wspomniane wprowadzenie zasady zero tolerancji na sezon 2012-13. W najbliższych latach nie zapowiada się na jakieś rewolucyjne zmiany w sprzęcie skoczków narciarskich. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania poprzednich. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.